Witam Państwa serdecznie po przerwie. To się nazywa rozpoczęcie, prawda? Mam nadzieję, że Państwo są gotowi na to, żeby spróbować uchwycić to, co nieuchwytne, bo właśnie ulotne dziedzictwo, nieuchwytne dziedzictwo to jest tytuł tego drugiego panelu. Po angielsku brzmi to Elusive Heritage. Przed nami prezentacja dotychczasowych rozwiązań z zakresu digitalizacji dziedzictwa niematerialnego oraz kreatywnych sposobów narracji o przeszłości za pomocą nowych mediów. Ulotne dziedzictwo to takie, które wychodzi poza ramy wizualne, wymaga różnorodnych, czasem innowacyjnych form prezentacji, aby wciągnąć odbiorcę w nieistniejący już lub niedostępny świat. A wyjście poza ramy tradycyjnej dokumentacji i wykorzystanie narzędzi cyfrowych z arsenału przemysłów kreatywnych to również sposób na promocję dziedzictwa. Tych tematów będą dotykać prelegenci zaproszeni do udziału w tej części konferencji, a przed nami 3 kolejne wystąpienia. Zapraszam teraz na scenę doktora Jacka Jackowskiego z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Tematem wystąpienia uznanego muzykologa i eksperta w dziedzinie polskiej muzyki tradycyjnej będzie etnofon. Projekt, dzięki któremu polskie pieśni, muzyka tradycyjna i taniec ludowy są nie tylko chronione przed zapomnieniem, ale także udostępniane w formie cyfrowej. Dr Jacek Jackowski. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za wyróżnienie i zaproszenie, iż mogę wziąć udział w tej wspaniałej konferencji. Poprzednie referaty spowodowały taką różnorodność, można powiedzieć, tematyczną. Ja jeszcze tutaj dorzucę kolejną odsłonę również dziedzictwa, tym razem etnofonograficznego. Proszę Państwa, polska muzyka tradycyjna, dziedzictwo fonograficzne, stan aktualny, zachowanie, udostępnianie to strategiczny i wieloetapowy projekt, znany też pod krótszą nazwą jako etnofon, realizowany od 2014 roku w zbiorach fonograficznych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk z inicjatywy i pod kierunkiem autora niniejszego opracowania. Projekt ma na celu tworzenie, rozwój i utrzymanie centralnego cyfrowego repozytorium historycznych i współczesnych źródeł etnomuzykologicznych tworzonych do interdyscyplinarnych, zwłaszcza humanistycznych badań naukowych. Działania koncentrują się na dokumentalnych, źródłowych nagraniach dźwiękowych i filmowych, w których utrwalono polską autentyczną pieśń i muzykę tradycyjną, a także taniec ludowy. Projekt jest próbą odwzorowania w świecie cyfrowym przy pomocy współczesnych i dostępnych narzędzi, rozwiązań i metod, przy pomocy narzędzi, metod, rozwiązań, rozproszonej historycznej spuścizny naukowo-kulturowej, wytwarzanej i gromadzonej od ponad pół wieku w wielu instytucjach i miejscach. Sama idea działań nie jest pomysłem współczesnym. Sięgamy tu do projektów, które towarzyszyły badaczom niemal od samego początku historii etnofonografii, ale realizujemy je w zupełnie nowych okolicznościach w epoce cyfrowej XXI wieku. Tworzymy zatem odwzorowanie historii pewnej istotnej części kultury narodowej, rodzaj w cudzysłowie fotografii dźwiękowej tej spuścizny, jak określano pierwsze nagrania dokumentalne. Jest to już jednak kopia cyfrowa. Rzeczywiście to pojęcie fotografii dźwiękowej funkcjonowało jeszcze w okresie międzywojennym. Proszę Państwa, sama idea centralizacji czy kolekcjonowania, zbierania w tym wypadku dziedzictwa pieśniowego czy muzycznego związanego z twórczością ludu nie jest rzeczą nową. Już sam znany przecież Państwu Oskar Kohlberg próbował, oczywiście znamienitym skutkiem, właśnie scentralizować w jednej serii wydawniczej swoją ogromną pracę. Kolejni, można powiedzieć, propagatorzy tej idei archiwizacji czy centralizacji
to uczeni tutaj pokazani na slajdzie. Ideowcem był profesor Adolf Chybiński, który już od właściwie pierwszej dekady XX wieku nawoływał do tworzenia i zbierania pieśni ludowych przy pomocy fonografu. Juliusz Zborowski, późniejszy po wojnie dyrektor Muzeum Tatrzańskiego, stworzył taką pierwszą kolekcję. Tutaj taka ciekawostka, ta kolekcja była uznana przez wiele lat za kolekcję zagubioną, zniszczoną, której już nie ma, i w 2009 roku udało mi się tą kolekcję odnaleźć, a w 2015 zdigitalizować z wałków fonograficznych Edisona, i te nagrania zostały opublikowane na płycie CD w wersji online, również są dostępne właśnie na stronie etnofon.pl. Tam jest taka zakładka czytelnia i wszystkie płyty, które wydaliśmy, są tam dostępne online, więc zachęcam Państwa do zapoznania się z tym pierwszym archiwum dźwiękowym, czy właściwie tymi podwalinami. On zresztą, Zborowski, używał takiego określenia polskie archiwum dźwiękowe. Natomiast oczywiście to były tylko próby początkowe, natomiast dopiero Julian Pulikowski i później będzie na slajdzie jeszcze Łucjan Kamieński doprowadzili do pierwszych w okresie międzywojennym archiwów, które, od razu powiem, no niestety doszczętnie po wojnie, znaczy nie przetrwały wojny, zostały w czasie wojny zniszczone, przynajmniej to warszawskie centralne, właśnie dlatego tutaj jest postać Pulikowskiego, to centralne archiwum, no to są świadkowie na to, ono po prostu spłonęło całkowicie. Natomiast jeśli chodzi o zbiór poznański, to byłem w październiku na konferencji w Berlinie i no cały czas pracujemy nad czymś, w co wierzę, mianowicie na to, że ono gdzieś przynajmniej we fragmentach się zachowało. Nie mamy czasu, żebym wszystkie takie niespodzianki Państwu opowiadał, ale faktycznie czasami cudem odnajdujemy rzeczy, które już dawno zostały uznane za zaginione, czy wręcz nieistniejące. No i Marian Sobieski, koordynator ogólnopolskiej akcji zbierania folkloru muzycznego, która właśnie była tym powojennym odzewem na to całkowite zniszczenie i odbudowywanie wszystkiego od nowa. Projekt Etnofon, proszę Państwa, obchodzi w tym roku właściwie swoje 10-lecie, dlatego że sama idea zrodziła się w 2014 roku. Można powiedzieć, to był taki zerowy etap tego projektu. Otóż zostałem zaproszony do współpracy przy tworzeniu raportu o stanie tradycyjnej kultury muzycznej, a tam byłem odpowiedzialny za również dostępny w sieci takie opracowanie archiwa dźwiękowe, zasób i dostępność. I proszę Państwa, wtedy się wszystko zaczęło. Mianowicie, przygotowując to opracowanie, zadałem sobie takie pytanie, właściwie na ile, co wiemy i czy w ogóle wiemy, może tak bym postawił to pytanie, o naszym dziedzictwie etnofonograficznym, bo w tamtym czasie, właśnie te 10 lat temu, tak naprawdę gdybyśmy etnomuzykologów zapytali właśnie o te źródła, no to pewnie wszyscy by wymienili instytucję, którą ja reprezentuję, czyli zbiory fonograficzne Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, jako tą najstarszą i największą kolekcję, właśnie powstałą na zrębach tej akcji zbierania folkloru muzycznego. Pewnie wymieniono by Katolicki Uniwersytet Lubelski, no niewątpliwie rozgłośnie radiowe, ale pewnie więcej nie. I rzeczywiście zdałem sobie wówczas sprawę, że tak naprawdę niewiele wiemy i rozpocząłem wtedy właśnie realizację projektu, który w pierwszej fazie miał na celu właśnie rozpoznanie tego naszego dziedzictwa etnofonograficznego. Więc tutaj badaniu zostały poddane instytucjonalne archiwa, czyli fonoteki systematycznie gromadzące i opracowujące nagrania dźwiękowe, kolekcje rozgłośni radiowych, kolekcje specjalistyczne powstały przy placówkach naukowych,
to bardzo ważny punkt. Kolekcje muzealne, kolejny ważny punkt. Powstały również kolekcje przy regionalnych instytucjach kultury, kolekcje przy stowarzyszeniach, fundacjach, organizacjach regionalnych i zbiory prywatne. I o ile, proszę Państwa, te zbiory na przykład rozgłośni radiowych czy niektórych archiwów, można powiedzieć, no, są znane, są zadbane, można tutaj pewną przyszłość ich przewidzieć optymistycznie, o tyle te pozostałe punkty okazały się, można powiedzieć, no właściwie do dzisiaj pewnego rodzaju studnią bez dna. I tutaj było najwięcej odkryć. Projekt zyskał życzliwość Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i cieszymy się jego finansowaniem, ale w międzyczasie również udało nam się, tutaj muszę się posłużyć notatkami, udało nam się również uzyskać wsparcie finansowe ze strony Centralnego Ośrodka Informatyki, a ostatnie lata projektu związane są również z obecnością Instytutu Sztuki jako jednej z 15 placówek wiodących w kraju w zakresie badań humanistycznych w konsorcjum Dariach.pl, części europejskiej sieci Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, gdzie tworzy, rozwija i utrzymuje infrastrukturę cyfrowej humanistyki, która wpisana została na polską mapę infrastruktury badawczej w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. A wszystko tak naprawdę zaczęło się jeszcze wcześniej, mianowicie bodajże w 2012 roku nieżyjący już profesor Jan Stęszewski przy okazji którejś z konferencji etnomuzykologicznych zapytał mnie po moim referacie: Panie Jacku, a może warto byłoby powtórzyć akcję zbierania folkloru muzycznego? I ten pomysł, czy ta idea profesora jakoś tak cały czas była z tyłu głowy i zastanawiałem się nad tym. Wydawało mi się to oczywiście bardzo trudne logistycznie i też nie ukrywam, że trochę chyba nieprzystające. Gdzieś tak właśnie intuicyjnie czułem, że rzeczywiście musimy dokładnie kopiować coś, co było 70 lat temu, czy może powinniśmy spojrzeć na to inaczej. I wówczas, proszę Państwa, doszedłem do takiego wniosku, że o ile w czasach akcji zbierania folkloru muzycznego, która trwała w latach 1950-54, rzeczywiście marzeniem, można powiedzieć, czy pozostawała w sferze marzeń możliwość posiadania przez badacza, etnomuzykologa sprzętu nagrywającego, o tyle w latach 60., 70. ta sytuacja zaczęła się, można powiedzieć, dynamicznie zmieniać. I doszedłem do wniosku, że właściwie mamy bardzo dużą lukę badawczą w tym czasie właśnie po akcji zbierania folkloru muzycznego, bo nie wiemy tak naprawdę, ile tych kolekcji tworzonych czy instytucjonalnie, czy przez indywidualnych badaczy powstawało. Dlatego pierwszym takim podstawowym celem projektu Etnofon jest badanie i określenie stanu archiwalnego zasobu fonograficznego i filmowego dokumentującego polską muzykę tradycyjną i taniec w ich autentycznej i niestylizowanej formie. Kolejnym celem jest eksploracja zbiorów, kolekcji, archiwów instytucjonalnych zgromadzonych w instytutach naukowych, placówkach edukacyjnych, domach kultury, muzeach, stowarzyszeniach oraz zbiorów prywatnych. I to zdjęcie, proszę Państwa, nie jest zdjęciem pozowanym, tylko naprawdę czasami trzeba wejść na strych czy jakieś poddasze i oczom naszym ukazuje się taka oto skrzynia z 500 taśm, kaset magnetofonowych. Konserwacja, kolejny cel, konserwacja, digitalizacja, interdyscyplinarne opracowanie merytoryczne i archiwizacja nagrań. Od razu podkreślam, że bardzo dla mnie jest ważne umieszczenie w jednym punkcie zarówno digitalizacji, jak i opracowania merytorycznego, ponieważ zupełnie uważam, że te dwie rzeczy nie powinny być dzielone. Tym bardziej, że w naszym przypadku, w przypadku tego typu zasobów, to opracowanie merytoryczne już zaczyna się od momentu właściwie wzięcia taśmy do ręki i jeszcze przed założeniem jej
urządzenie odtwarzające. Utrzymanie i rozwój centralnego cyfrowego repozytorium danych i nagrań to jest kolejny cel. No, pominę tutaj już kampanię informującą o projekcie, ale bardzo ważne, współczesna również kontynuacja badań terenowych, czyli chodzi mi tutaj o ideę wciąż powiększającego się zasobu badawczego, czyli nie skupiamy się tylko i wyłącznie, to jest bardzo istotne, na nagraniach historycznych, choć oczywiście one stanowią w tej chwili ogromną tutaj większość tego zasobu, lecz równolegle cały czas prowadzone są badania terenowe, znaczy dokumentacja terenowa. Zresztą tutaj też już w takich kuluarowych rozmowach było właśnie o tym, że i tu następny slajd, że wręcz rozwijamy się w tym kierunku, ponieważ no tutaj jest pewna przeszłość, tutaj jest współczesność. W tej chwili jest to mobilne studio, którym realizujemy rzeczywiście bardzo intensywnie w tej chwili dokumentację i rzeczywiście ten zasób nagraniowy jest cały czas powiększany. I jeden z ostatnich punktów bardzo ważnych, badanie aspektów prawnych związanych z udostępnianiem nagrań i tworzeniem współczesnej dokumentacji i wdrażanie wypracowanych rozwiązań w tym zakresie. No to jest oczywiście, proszę Państwa, temat na zupełnie oddzielny referat, niemniej jednak staliśmy się pierwszą instytucją, która w ogóle zaczęła o tym mówić i wdrożyła pewne metody, ponieważ sami Państwo rozumieją, że mamy tutaj do czynienia nie z przedmiotami, prawda, które wywołujemy z tych przepastnych, historycznych różnych zamków, kościołów i tak dalej, prawda, czyli obiekty jednak, prawda, martwe, tylko mamy tutaj do czynienia z przekazem utrwalonym, a wykonanym do tego utrwalenia przez konkretnych ludzi. I wydaje mi się, że tutaj nawet można mówić bardziej o kwestiach etycznych niż prawnych, ale jedno z drugim łączy się. Tutaj odsyłam Państwa ewentualnie też do lektury na stronie Etnofonu opracowań, które na ten temat powstały. I proszę Państwa, otóż idea ta powstała w instytucji, która od dobrych 25 lat, jako jedna w ogóle z pierwszych instytucji w kraju, rozpoczęła systematyczną digitalizację zasobów dźwiękowych, konkretnie zasobów właśnie etnofonograficznych. I przez te lata staliśmy się takim rodzajem centrum kompetencji, które w tym zakresie może no, pomagać czy realizować takie projekty. I rzeczywiście ta analiza, o której wspomniałem na początku, przygotowywana do raportu, no, polegała na tym, że niejednokrotnie spotykaliśmy się z kolekcjami zupełnie zostawionymi sobie, zupełnie opuszczonymi, z którymi po prostu nie wiadomo, co było robić. No, chociażby taki przykład kolekcji muzealnych, gdzie one nie były tworzone często jako ten mainstream działalności muzeum, tylko to była pewna pasja muzealników, którzy robili to dodatkowo i te kolekcje no, niejednokrotnie są ogromne, natomiast nie były one nigdy priorytetem dla zadań muzealnych, dlatego że no, wiadomo, prawda, muzeum jest zainteresowane przedmiotem, który można pokazać, wystawić, prawda, na ekspozycji. No, nagranie może być ewentualnie ilustracją muzyczną, natomiast no, w przypadku dużych kolekcji oczywiście trudno tutaj myśleć o jakimś takim szerszym zastosowaniu, więc tutaj właśnie na ratunek tym kolekcjom przyszedł projekt Etnofon. No tak, to już tutaj zostało powiedziane. Także tutaj podsumowując, co są te podstawowe czynniki zainicjowania projektu, czyli to rozproszenie, czyli ten nasz brak wiedzy, czy chęć właśnie uporządkowania tej wiedzy. No, tym, czym się od 25 lat zajmujemy, czyli digitalizacja, opracowanie merytoryczne naszej kolekcji
i proszę Państwa te kolejne czynniki. I tak wygląda w tej chwili oczywiście fragmentaryczny wykres, czyli ponad 32 w tej chwili kolekcje, ponad 32 kolekcje zagregowane w projekcie. Tutaj czerwony fragment pokazuje przyrost jakby kolekcji zbiorów fonograficznych ISPAN o te zagregowane kolekcje. W ramach projektu odbyło się 5 konferencji, 2 książki zostały wydane, z czego one są online dostępne, z czego trzecia już do początku przyszłego roku musi być także wydana. I proszę Państwa, tak, no tutaj jeszcze parę słów o takiej koncepcji holistycznej mojej całego tego przedsięwzięcia. Otóż proszę Państwa, jakby to w skrócie powiedzieć, cała historia zaczyna się jak trochę badanie detektywistyczne. Otóż czasami stajemy przed pudłem wypełnionym taśmami i w zasadzie nie mamy żadnej informacji o tym, albo informacja jest bardzo, bardzo, bardzo uboga. I my tą historię budujemy od samego początku. W trakcie digitalizacji, w trakcie lektury audialnej pojawiają się pewne informacje, w trakcie konserwacji nośników pojawiają się pewne informacje, w trakcie oglądu czy opracowywania z autopsji, dokumentacji, jeśli w ogóle taka się zachowała, często to są karteczki. Właśnie tutaj ukułem taką analogię pomiędzy znanym znakiem a naszą pracą. Te metadane są po prostu wszędzie, one są na skrawkach papierków, gdzieś bokiem napisane, więc proszę Państwa, i teraz idąc dalej, podstawowa sprawa, która zresztą też wyszła w momencie prowadzenia tych etnofonowych badań, była taka, że tak naprawdę my jako etnomuzykolodzy nie dysponujemy metodologią, czy jeszcze do niedawna nie dysponowaliśmy metodologią opisu dokumentu, profesjonalnego opisu dokumentu etnofotograficznego. Druga sprawa, tak naprawdę nie posiadamy spójnej metodologii prowadzenia dokumentacji terenowej. W związku z tym te wszystkie problemy, o których teraz mówię, są również celem prac, które są prowadzone właśnie przez te ostatnie lata. Tutaj Państwo widzą na przykład porównanie, jak się zmieniał protokół do nagrania i zawierał on naprawdę bardzo podstawowe informacje. Natomiast my w tej chwili, tworząc repozytorium i tworząc oprogramowanie, właściwie system, który się składa z repozytorium i z dedykowanych baz danych, porządkujemy ten cały rozproszony świat, również we współpracy z Biblioteką Narodową, co pozwala nam na właśnie stworzenie, jednym z elementów tego projektu jest stworzenie ustandaryzowanego sposobu opisu nagrania etnomuzycznego, czy też audiowizualnego. Tutaj Państwo widzą na przykład rejestr nośników. W przypadku wałków fonograficznych marzyłoby mi się właśnie odwzorowanie też 3D na przykład. Ale to przyszłość. Geomapping, tak, tu już o tym mówiliśmy. Tak, to jest właśnie tu podkreślam, że układ jest strukturalny, więc są to połączenia pomiędzy wieloma bazami danych. No i oczywiście cała idea zrodziła się w momencie, kiedy na te wszystkie zbiory zaczęliśmy patrzeć z lotu ptaka, więc oczywiście etap analizy, potem projekt i na końcu testy systemu. Już kończę. I tutaj coś pomiędzy właśnie tym, co było mówione, mianowicie mówiliśmy tutaj też o sztucznej inteligencji, mówimy też o czynniku ludzkim. W tej chwili jest taka tendencja dyskusji pomiędzy działaniami takimi, jeśli chodzi o community, a właśnie też czynnik technologiczny. Wydaje mi się, że jesteśmy gdzieś po środku, natomiast proszę Państwa, nie możemy zacząć prac związanych, a planujemy i są już pewne poczynione w tym kierunku projekty, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, czy o pewne kwestie związane właśnie z uściśleniem danych w bazach danych, jeżeli po prostu tej chaotycznie rozwiniętej taśmy nazywanej potocznie kalafiorem czy sałatą nie zwiniemy po prostu porządnie.
Proszę Państwa, czas nas goni, więc może już jako konkluzję powiem tylko, że przed nami po 10 latach po tej dekadzie projektu naprawdę jeszcze bardzo dużo pracy, tym bardziej, że nie odkryliśmy jeszcze wszystkich zasobów dziedzictwa etnofonograficznego. Bardzo Państwu dziękuję. Doktor Jacek Jackowski, bardzo dziękujemy. A teraz od muzyki tradycyjnie przechodzimy do historii mówionej. Jak splatają się niematerialne relacje ustne z dziedzictwem materialnym? Czy ich bohaterami są tylko ludzie? Józef Markiewicz z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin opowie w swoim wystąpieniu o cyfrowym zbiorze filmowych wywiadów autobiograficznych, które składają się na kolekcję historii mówionej Polin. Zapraszam na scenę Józefa Markiewicza. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za możliwość wystąpienia przed Państwem. Bardzo się cieszę, że moje wystąpienie poprzedziło bardzo ciekawa prezentacja zbiorów etnomuzykologicznych, ponieważ jest to, myślę, w wielu aspektach zbieżne z problematyką i z zagadnieniami historii mówionej. Ja generalnie dzisiaj chciałbym zaprezentować Państwu projekt historii mówionej, który... Czy mogę prosić o prezentację? Który realizowany jest w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin od początku istnienia naszej instytucji. Jest to program trwały i w zasadzie chciałbym dzisiaj powiedzieć o kilku rzeczach, ale tak naprawdę to, co jest w tej chwili dla mnie najważniejsze, to jest społeczne, kulturowe oddziaływanie biografii, które jest możliwe właśnie dzięki kulturze cyfrowej. O tym będę mówił. Chciałem też Państwa uprzedzić, że moja prezentacja nie będzie zbyt bogata ikonograficznie, natomiast na końcu wystąpienia pokażę nasz kanał, na którym udostępniamy nasze relacje historii mówionej. I myślę, że to jest dla Państwa, mam nadzieję, że będzie to zachęta do obejrzenia naszych wywiadów. Zwykle moje wystąpienie składa się z pokazania fragmentu relacji. Myślę, że to jest też taki mój etyczny obowiązek. Dzisiaj ze względu na ograniczoną ilość czasu tego nie zrobię. I moje wystąpienie jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy historia mówiona może przynależeć do sfery dziedzictwa, albo raczej z mojej perspektywy, w jaki sposób do tej sfery przynależy. Po pierwsze, będzie więc chodzić o formę zapisu, czyli obiekt digitalowy, cyfrowy, tak jak jest to w przypadku kolekcji historii mówionej Muzeum Polin, na którą składa się ponad 1200 nagrań dokumentujących losy Żydów polskich z perspektywy indywidualnej. Wywiady te trwają od 1 do 4 godzin i zarejestrowane są w formie audio oraz wideo. Nierzadko realizowanych jest kilka sesji nagraniowych z tymi samymi rozmówcami jako kontynuację rozpoczętego wywiadu lub jako całkowicie nowe nagranie. Te nagrania realizowane są powtórne nagrania w odstępach kilku miesięcy, ale także nawet w odstępach kilku lat. I wśród naszych rozmówców są przedstawiciele tak zwanego pierwszego pokolenia Żydów polskich, czyli urodzonych do lat 40. XX wieku, drugiego pokolenia po zagładzie, czyli urodzeni w latach 40. i 50. XX wieku oraz trzeciego i czwartego pokolenia, czyli urodzeni w latach 70., 80. i 90. XX wieku. I to są też pokolenia przez nas pokolenie nazywane też pokoleniem transformacji ustrojowej. Dodatkowo naszymi rozmówcami są także potomkowie Żydów polskich urodzeni poza granicami Polski i żydowscy emigranci rozsiani po całym świecie.
Ważną grupą rozmówców, których wywiady składają się na naszą kolekcję, są też nieżydowscy świadkowie i są to przede wszystkim osoby udzielające pomocy Żydom podczas zagłady, tak zwani polscy sprawiedliwi, polscy działacze pracujący na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego oraz darczyńcy muzeum, czyli osoby, które przekazały do naszej kolekcji różnorodne pamiątki. Autobiograficzne wywiady narracyjne realizowane są w języku polskim lub angielskim z zastosowaniem metodologii historii mówionej, inspirowanej metodą Fritza Schicego, a także doświadczeniami badaczy, niemieckich badaczy, które te doświadczenia w zasadzie dzielą wywiad na 3 fazy. Fazę autobiograficzną, taką fazę dodatkowych pytań i trzecią fazę refleksyjną, zwaną też aksjologiczną lub teoretyczną. Tutaj coś się trochę rozjechało, ale przynależność historii mówionej do sfery dziedzictwa to oczywiście również przedmiot i charakter tych zapisów oraz ich kulturowe i społeczne oddziaływanie. Możemy więc pytać o znaczenie tej kolekcji w historii społecznej i narodowej, w kulturze pamięci lub po prostu jako dokumentu ukazującego doświadczenie konkretnej grupy mniejszościowej, w tym przypadku Żydów polskich. Dodatkowo, myśląc o dziedzictwie, powinniśmy dostrzec istotność, jaką taka kolekcja, jej upublicznienie może mieć dla samych spadkobierców. I tutaj warto zauważyć, nie tylko spadkobiercami mogą być nie tylko Żydzi polscy. Jakie konsekwencje ma upublicznienie takiej kolekcji? Nasi rozmówcy nierzadko opowiadają o faktach, przeżyciach czy emocjach, którymi do tej pory nie dzielili się ani z rodziną, ani z przyjaciółmi. Niewątpliwą cechą zarówno żydowskiej historii mówionej, jak i żydowskiego losu są pęknięcia, nieciągłości i białe plamy. Myśląc o dziedzictwie niematerialnym, odnosimy się najczęściej do szerszych zjawisk kulturowych, które są efektem życia i działalności wielu pokoleń, takich jak język, rytuał czy tradycja, ale też środowisko naturalne i krajobraz kulturowy. Dziedzictwem niematerialnym są wytwory zbiorowości. Rzadziej odwołujemy się do konkretnych jednostek, ich historii życia i subiektywnego doświadczenia. W ten sposób najczęściej postrzegana jest historia mówiona jako dziedzictwo niematerialne. Jest zapisem na sposób etnograficzny kultury duchowej. W metodologii historii mówionej odbiciem takiego podejścia jest perspektywa uogólniająca, do którego alternatywną perspektywą będzie tak zwana perspektywa indywidualizująca. I obydwie te strategie badawcze korzystać będą z narracji autobiograficznych, ale w odmienny sposób. Perspektywa uogólniająca wykorzystuje biografię jako instrument do badania procesów społecznych. Druga natomiast, perspektywa indywidualizująca, traktuje biografię nie tylko jako instrument, ale także jako przedmiot swojego zainteresowania. Posługiwanie się jedną z wymienionych perspektyw będzie przekładało się również na podmiotowość samych rozmówców, świadków historii. Uogólnienie ciąży w stronę anonimowości. Indywidualizacja w ukazaniu rozmówcy z imienia i nazwiska. I wydaje mi się, że aby w pełni historia mówiona mogła wykorzystać swoje walory, rozumiana jako część dziedzictwa niematerialnego, konieczne jest rozszerzenie tej perspektywy tak, aby ujmowała ona podmiotowe doświadczenie jednostki i dostrzeżenie rozmówcy jako autora, narratora. Orientacja indywidualizująca otwiera też nowe ścieżki interpretacyjne, pozwalając po pierwsze skupić się na samych narracjach, po drugie potraktować narrację jako twórcze i jednostkowe wykonanie.
Być może pośrednim rozwiązaniem pomiędzy tymi dwoma perspektywami, czyli perspektywą uogólniającą i indywidualizującą, byłoby rozpatrywanie samej opowieści autobiograficznej poprzez pryzmat takich cech jakościowych jak niepowtarzalność, typowość czy emblematyczność biografii. I refleksję nad takim postrzeganiem doświadczenia życiowego jednostki można zauważyć w pracach polskiego artysty Normana Leto, który działa na pograniczu sztuki i nauki. Na podstawie zebranych danych dotyczących konkretnej biografii, na dane te składa się 150 obszarów tematycznych oraz pytań dotyczących życia konkretnego człowieka, generuje on wirtualne obiekty trójwymiarowe, zwane przez niego bryłami życiorysów. I wśród takich obszarów tematycznych są takie zagadnienia jak życie społeczne, mobilność, intensywne zdarzenia osobiste. Wygenerowane w ten sposób bryły są w zasadzie trójwymiarową wizualizacją struktury biografii jednostki, w których można wyodrębnić okresy typowe i specyficzne, statyczne i bardziej dynamiczne. Natomiast same bryły należy odczytywać liniowo, zgodnie z linią upływu czasu, linią życia. I jakkolwiek prace Normana Leto należy traktować z odpowiednim dystansem, należą one bowiem do sfery artistic research, to mogą być analizowane w naszym kontekście mecheurystycznie użyteczne. Leto analizuje bowiem możliwość przetrwania jednostkowej biografii na poziomie kulturowego i społecznego znaczenia i tą właściwość określa mianem wyporności bryły, czyli zdolności utrzymywania się na powierzchni widzialności, na którą zdaniem artysty największy wpływ ma siła oddziaływania biografii konkretnej jednostki na otoczenie. I wydaje mi się, że to jest to, co najczęściej, to są biografie, które najczęściej przechodzą proces patrymonializacji, czyli wejścia jakby w sferę dziedzictwa. Mając przed sobą świadka historii, rozmówcę zwykle myślimy dwupłaszczyznowo. Spotykamy człowieka i jego opowieść, narrację. Role autora, narratora i bohatera stopiają się w jedno. Jednak opowieść i podmiot są w nieustannym procesie transformacji i stanowienia. Tutaj opuszczę fragment. Opowieść autobiograficzna nierzadko jest również sposobem rekonstrukcji losów osobistych, ale także sposobem rekonstrukcji znaczeń otaczającego świata. I tutaj mamy przykład takiego w zasadzie już przetworzonego, bo w formie artystycznej, ale materiału, który bardzo często pojawia się przy okazji realizacji wywiadów. Są to różnego rodzaju rekonstrukcje. Tu mamy rekonstrukcję topografii Opatowa. Na niektórych wywiadach będą to rysunki rekonstruujące układy mieszkania, jakieś konkretne położenie konkretnych budowli i tak dalej. Tak więc świat przeżywany, w którym żyją i który opisują nasi rozmówcy, jest rzeczywistością relacyjną nie tylko w stosunku do ludzi, istnieje w sprzężeniu z fizyczną i geograficzną przestrzenią. Czasami jest to przestrzeń udomowiona, czasami przestrzeń obca. Biografie rzeczy przecinają się lub splatają z biografiami jednostek. Związki między ludźmi a przedmiotami nie są w tej sytuacji asymetryczne i nie sprowadzają się wyłącznie do aspektu wytworzenia i użycia zakupionego czy zaprojektowanego przez człowieka przedmiotu. W tych związkach szukać należy raczej symetrii. Przedmioty bowiem mają moc sprawczą, nie tylko we wspomaganiu pamięci, są podmiotami niosącymi znaczenia. Przedmiotami, które uczłowieczają, jak pisał o tym Marek Krajewski.
I wywiady historii mówionej ukazują przedmioty w kontekście użycia i działania. I to, co ważne, to przedstawiając trajektorię życia przedmiotów codziennego użytku, przedstawiają bardzo często też przechodzenie ich w inną sferę, w sferę symboliczną. Są to pamiątki, ostańce, rudymenty. I takie przedmioty, te przedmioty, z którymi wiąże się życie naszych rozmówców, mają również równie dramatyczne biografie. Są one przechowywane, ukrywane, porzucane, odbierane. Takie przedmioty mogą narażać życie swoich właścicieli. Nierzadko ich właściciele narażają własne życie w obronie tych przedmiotów. Ale przedmioty w tych opowieściach mogą też uratować życie. Wreszcie, i to jest bardzo ważny temat, przedmioty mogą być adoptowane. I to jest taki bardzo, myślę, interesujący aspekt naszych wywiadów historii mówionej, to znaczy dotyczących adopcji dziedzictwa. I mówimy tutaj zarówno o adopcji dziedzictwa niematerialnego, duchowego, jak i dziedzictwa materialnego. Mówiłem tutaj o dwóch grupach naszych nieżydowskich rozmówców. Są to działacze lokalni, którzy działają na rzecz dziedzictwa żydowskiego i darczyńcy muzeum. Bardzo często są to osoby, których życie, tak jak na przykład życie naszych darczyńców, często przecina się z biografią jakiegoś przedmiotu i ci ludzie podejmują tą adopcję tego przedmiotu, ale też to, co jest ważne, że żeby nastąpiła adopcja, musi być ponowne rozpoznanie tego przedmiotu. Musi być ponowna, czy tak naprawdę nastąpić pozytywna waloryzacja i nadanie mu nowego znaczenia. I takie opowieści znajdziemy zarówno w historiach właśnie działaczy lokalnych, którzy nagle rozpoznają to dziedzictwo, ale też wśród darczyńców, którzy w pewnym momencie z różnych względów nagle dowiadują się o historii takiego przedmiotu. I tutaj chciałem dojść do tego społecznego oddziaływania opowieści autobiograficznej, społecznego oddziaływania, które my w zasadzie w Muzeum Polin teraz czujemy coraz bardziej, przez to, że zaczęliśmy publikować online pełne wywiady narracyjne. Jak mówiłem, one trwają do 4 godzin. I okazało się, że największą popularnością cieszą się pełne wywiady historii mówionej. Myśmy na początku publikowali takie fragmenty, fragmenty tematyczne, fragmenty filmowe, zakładając, że nikt nie będzie chciał oglądać pełnych wywiadów. I jest to absolutnie rzecz, którą w następnym roku chcemy przeprowadzić jakościowe badania z publicznością tego kanału. Natomiast warto tutaj dodać, że wśród publiczności tego kanału są nasi przeszli i przyszli rozmówcy. To znaczy tutaj tworzy się rodzaj takiego sprzężenia. Dzięki temu, że jest to ogólnie dostępne, to jest kanał YouTube, czyli jest to absolutnie dostępne dla każdego. I te wywiady oglądają także nasi rozmówcy. Ja miałem wywiad w zeszłym tygodniu z emigrantką marca 1968 roku, z panią, która mieszka w Izraelu, i ona mi powiedziała, że ona obejrzała 70 tych relacji. I oczywiście tutaj jest cały temat tego społecznego oddziaływania, to znaczy dla wielu nieżydowskich odbiorców jest to absolutnie wejście
głęboko w losy żydowskie, w odmienność losów żydowskich, o czym też ci nasi rozmówcy nas informują. Myślę, że jest to fenomen, który my będziemy dalej badać. Zachęcam Państwa do zapoznania się z częścią tych relacji, może ze wszystkimi. W tej chwili pełnych relacji mamy opublikowanych ponad 200. Tutaj też warto dodać, że powoli zaczynamy się wspomagać różnego rodzaju softwarem, także sztuczną inteligencją w opracowywaniu takich wywiadów, ponieważ wszystko, co jest związane z historią mówioną, wiąże się z długimi nagraniami, z bardzo dużym i czasochłonnym wysiłkiem. Także zachęcam serdecznie. Muzeum Polin, Historia Mówiona, kanał YouTube. Dziękuję bardzo. Józef Markiewicz, bardzo dziękuję. A przed nami teraz kolejna, już przedostatnia dziś prelekcja. Doktor habilitowany inżynier architekt Rafał Schreiber z Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi i Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się naukowo architekturą w grach wideo, designem gier jako procesem kreatywnym oraz wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa w nowych mediach jako sposobem na budowanie wartości i tożsamości. W swoim wystąpieniu pokaże, jak sięganie do dziedzictwa w nowoczesnym przekazie formuje jego kolejne warstwy i kształtuje narrację znaczeniową. Zaprezentuje również autorski projekt STEAMrift i spróbuje odpowiedzieć na pytanie, jak promować dziedzictwo, nie tracąc przy tym jego znaczenia, wartości i kontekstu kulturowego. Przed Państwem Rafał Schreiber. Dzień dobry. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że mogę tutaj wystąpić w takiej roli, bo ja zajmuję się troszeczkę czymś innym niż można by przypuszczać, że powiązane jest tak silnie z dziedzictwem, a jednak to medium jest bardzo istotne we współczesnym świecie, jeżeli chodzi o przekaz i budowanie soft power w globalnym świecie. Ja tylko sobie wezmę pilota. Drodzy Państwo, jak trafiłem? Ja opowiem troszeczkę o przygodzie, drodzy Państwo, jak trafiłem do świata gier. I oprócz tego zacznę od anegdoty zupełnie innej, bo ja na pierwszym wykładzie mówię studentom, że za mało grają w gry wideo, co powoduje, że bardzo szybko zaprzyjaźniam się z ich rodzicami, mimo że są pełnoletni, bo oni idą z tą informacją do swoich domów. Za mało grają, za mało czytają, za mało oglądają filmów, po prostu grają non-stop w to samo. A jeżeli chcieliby się czegoś dowiedzieć o średniowieczu, to powinni sięgnąć po grę na przykład Pentiment. Jeżeli chcieliby poznać Warszawę z XX wieku, powinni sięgnąć po polską grę The Thaumaturge. A jeżeli chcieliby zobaczyć, jak Lem wykreował swój świat i dlaczego warto sięgnąć po Niezwyciężonego, to powinni sięgnąć po grę The Invincible. I to pokazuje, jak właśnie za mało grają w gry, ale też za mało czytają, za mało oglądają. Że ten świat jest bardzo bogaty w przekaz i musimy pomóc im zrozumieć, że warto doświadczać jak najwięcej w różnych formach. A ja, drodzy Państwo, swoją przygodę, która doprowadziła mnie do gier wideo, zacząłem od wirtualnych rekonstrukcji. Jako architekt strasznie chciałem pokazać to, czego nie ma. Łódź jest specyficznym miejscem, gdzie tego utraconego dziedzictwa jest bardzo, bardzo dużo. I taka zabawa troszeczkę w poszukiwanie w Indiana Jonesa spowodowała właśnie tą chęć odkrywania, pokazywania, jak wiele utraciliśmy. I to też pokazało mi, że podejście tylko takie materialne do formy to jest bardzo ślepa uliczka. Tu przed chwilą te dwa wystąpienia pokazały istotną rzecz, którą bardzo nauczyły mnie gry wideo. Ten świat jest bogaty w zmysły, w doznania
I to wszystko musi być rekonstruowane. My tworząc gry wideo projektujemy każdy przedmiot narracyjny. On ma swoją historię, on wydaje dźwięki. Gra bez dźwięków nie istnieje. Muszą być głosy postaci, głosy muzyki. To wszystko składa się na odbiór świata. Dlatego gry wideo stają się takim wielkim agregatem twórczym i powodują to, że bardzo istotne jest, jak prezentujemy swoje dziedzictwo poprzez gry wideo, co pokazują działania współcześnie różnych krajów, które bardzo silnie starają się ukierunkować swoje produkcje po to, żeby inni poznali ich dziedzictwo i bardzo wzmocnili tym oddziaływanie, ale o tym opowiem troszeczkę później. I drodzy Państwo, te rekonstrukcje oczywiście doprowadziły mnie do narzędzi dedykowanych grom wideo, bo to są najlepsze narzędzia, które pozwalają zanurzyć się w utraconym świecie, doświadczyć go, przespacerować się. I tutaj widzicie i fragmenty książki, ale też rekonstrukcje robione z moimi studentami dotyczące właśnie łódzkich synagog. My jak to pokazywaliśmy, to wszyscy powiedzieli, kiedy będzie kolejny Assassin's Creed w Łodzi, kiedy będziemy mogli odkrywać zupełnie inny świat i to, czego nie da się zobaczyć, bo rekonstrukcje synagog, które realizowałem, drodzy Państwo, czasami opierały się o 2-3 zdjęcia, czy o jeden obiekt, czy o jeden materiał archiwalny. Oczywiście z biegiem czasów to też pokazuje, jak nadal możemy odkrywać. To nie jest zamknięta karta, to nadal wypływają informacje i możemy sięgać, drodzy Państwo, po nie. Tutaj ten widok po lewej na dole z Łukaszem Stryjkiem, rekonstruowana synagoga, tego nikt nie mógł nigdy zobaczyć, bo mamy tylko 2 zdjęcia z tej synagogi i plany archiwalne, które oczywiście w polskich warunkach i zaborze rosyjskim nie odpowiadają budowli, którą wybudowano. Co wydaje się być, drodzy Państwo, oczywiście typowym. Porównywałem to i robiłem badania w Wiedniu, tam się wszystko zgadza. U nas oczywiście plany w żaden sposób nie pasują do tego, co wybudowali. Więc to też pokazuje, jak wyglądało to u nas, a jak wyglądało to, drodzy Państwo, gdzie indziej. Takiego widoku się nie da zobaczyć, tylko w tym naszym projekcie. To, drodzy Państwo, też pokazało, jak konstruować taką opowieść. Czym jest w ogóle rekonstrukcja miejsca. Potem połączyłem to jeszcze z rekonstrukcją i z odczuwaniem gry i stworzyłem taki pełen diagram, żeby pokazać, to mi bardzo uświadomiły spotkania ze świadkami historii, zwłaszcza akurat w Brzezinach, gdzie nieistotne było dla nich, jak ten obiekt wyglądał, tylko jaki miał dźwięk, jak brzmiały głosy, jacy ludzie tam występowali i nagle ta historia dopiero staje się pełna. I tak działają gry wideo, drodzy Państwo, gdzie ta przestrzenna forma oczywiście ma znaczenie, ale najważniejsze jest wszystko to, co jest dookoła. To, co buduje obraz nam świata, gry, ale też naszego dziedzictwa, to, co jest tak naprawdę ulotne, ukryte też gdzieś w przedmiotach, w tym wszystkim i to dopiero kształtuje, jakby, drodzy Państwo, całość. Pokazało to i troszkę ukierunkowało mnie i trafiłem przez oczywiście przypadek do Instytutu Informatyki, gdzie, drodzy Państwo, zajmuję się teraz grami i pokażę realizację, specjalnie starszą, ale to miejsce, stwierdziłem, pasuje idealnie, choć mamy dużo projektów dotyczących utraconego dziedzictwa żydowskiego, bo mnie to też bardzo fascynuje. Chciałem Państwa zaprosić na króciutki, 2-minutową właśnie pracę dyplomową na kierunku informatyka, co wydawałoby się bardzo dziwnym, że dotyczy takich tematów, ale jeżeli tylko damy młodym ludziom szansę odkrywania czegoś, to okazuje się, że oni wchodzą to całym sobą. Nie wiem tylko, czy będzie dźwięk, bo by się przydał. Jak nie, to będzie mój autorski komentarz. To oczywiście projekt, który miał uzmysłowić odbiorcom, drodzy Państwo, to, czego nie widać. Brzeziny to bardzo specyficzne miasto, kiedyś prawie całkowicie, można by powiedzieć, zamieszkałe przez ludność żydowską, albo w bardzo, bardzo jakby znacznym procencie. Dziś zupełnie inaczej, borykające się z wieloma problemami, głównie z tego powodu, że nie wyjaśnione są wszystkie własności prawne dotyczące obiektów i przestrzeni tego miasta. I tutaj celem było pokazanie to, czego nie widać i zainteresowanie młodych ludzi, a tutaj akurat twórcy tego filmu, któremu pomogłem go zrealizować, udostępniając swoją rekonstrukcję. I właśnie z tych kawałków
poskładać pewną opowieść o dziedzictwie, o tym, czego nie widać, a warto zobaczyć, co jeszcze nie jest grą wideo, jest tylko materiałem wizualnym, bo gry wideo sięgają jeszcze dalej. Gry wideo pozwalają być uczestnikiem historii, nie tylko ją oglądać, drodzy Państwo, ale doświadczać czegoś i wziąć udział w czymś, co się nazywa imersja w świat, czy obecność w świecie. To powoduje zupełnie inne doznanie, a zaczęliśmy od takich działań, które okazały się jeszcze niewystarczające we współczesnym świecie, bo musimy jeszcze, drodzy Państwo, sięgać dalej i próbować angażować i prezentować nasze dziedzictwo tak, by ono miało oddziaływanie takie właśnie miękkie, czyli kształtowało soft power naszego kraju, naszego dziedzictwa, tak by inni uznali to dziedzictwo za wartościowe. I tak jak mówiłem, jeżeli to się odpowiednio, drodzy Państwo, da zrobić, to zobaczcie, kiedy to było, a my tych projektów realizujemy ciągle kulturowych naprawdę sporo. I te realizacje pozwoliły nam też rozwijać różne technologie prezentacji dla muzeów. Tutaj mamy rozszerzoną rzeczywistość, która jeszcze znowu nie jest grą, jest jakąś interakcją. Już powoduje to, że możemy sięgnąć po jakieś dane, możemy je rozszerzać i znowu chcieliśmy się dowiedzieć, czy ludzie chcą tylko oglądać, czy sięgać po dodatkowe informacje. I okazuje się, że ta równowaga informacyjna jest tutaj bardzo ważna, bo wiele osób chce sięgać po informacje. Jednym z błędów przy jednym realizacji dla jednego z muzeum było nieuwzględnienie seniorów, którzy okazali się grupą najchętniej korzystającą z multimediów, akurat w Muzeum Miasta Łodzi, jak była wystawa poświęcona Hirschenbergom. Więc to też pokazało nam, że ustawiliśmy to bardziej pod dzieci, a okazało się, że seniorzy byli bardziej aktywni i chcieli się więcej dowiedzieć i zagrać w nasze proste gry dotyczące jakby renowacji obrazów czy sięgania po różne działania. I tutaj takie odniesienie oczywiście do Assassin's Creed'a, gdzie możemy wracać do tych wspomnień i sięgać, a pewne pojęcia przy tej pracy takiej naukowej, ale też badawczej dotyczącej dziedzictwa gdzieś nam tam towarzyszyły. Dostępność prowadzi też do poszukiwań interakcji. Po lewo mamy patent usłyszeć obraz, czyli udało nam się zmapować przestrzeń dźwiękową na obraz i możemy posłuchać dowolnego obrazu za pomocą dźwięku, taka właściwość synestezja połączenia koloru i dźwięku pozwala nam na przykład w muzeach prezentować dzieła sztuki, ale można ich posłuchać. To nawet zwykli ludzie mają z tego frajdę, żeby posłuchać sobie, jak brzmi obraz. Realizacje u nas dla Muzeum Kinematografii, Pałac Pełen Bajek. Studenci poznawali bardzo wiele różnych obiektów. Nikt nie wiedział, studenci nie znali nigdy misia Koralgola. Była okazja, żeby im go pokazać. To bajka z mojego dzieciństwa, ale oni niestety o tym nie wiedzieli. I to angażowanie młodych ludzi, to zobaczcie, drodzy Państwo, zupełnie z kierunków niezwiązanych z dziedzictwem powoduje, że oni są tym zainteresowani. Czyli podawanie tego dziedzictwa jest, drodzy Państwo, bardzo istotne i rozwijanie i zachęcanie do kolejnych działań. Za daleko. Drodzy Państwo, dlaczego gry wideo? Popatrzmy sobie na statystyki i one odpowiedzą nam na bardzo istotną rzecz. W tej chwili rekordem jest ponad 37 milionów osób zalogowanych na platformie jednej. Mówimy o Steamie, a w grze wideo w tej samej przestrzeni zmieściło się oczywiście na różnych serwerach ponad 3 miliony osób. Nie ma drugiej takiej przestrzeni, która pozwoliłaby tak dużej ilości osób przekazać informacje. I to wykorzystały Chiny ostatnio, wydając grę o swojej historii, bardzo dobrze zrealizowaną, która sprzedała się w ponad 2 milionach kopii. To pokazuje, jak bardzo sprytnie można do tego podejść. Ja teraz muszę przyspieszyć, drodzy Państwo, mógłbym o tym opowiadać bardzo długo, o projektach, które tutaj mają znaczenie. To są różne realizowane rzeczy, opowiadanie za pomocą gier wideo, ale opowieść jako taka, ale muszę tutaj, drodzy Państwo, opowiedzieć Wam o najciekawszej historii. O tym, że poszukiwanie w archiwach, działania przy materiałach archiwalnych doprowadziły mnie do tego, że zacząłem odnajdywać obiekty, które w Łodzi powstały, ale nie mogłem ich zlokalizować w przestrzeni miasta. Zacząłem szukać, rekonstruować, posiłkować się współpracą z odpowiednimi osobami o odpowiedniej wiedzy i okazało się, drodzy Państwo, że
w XIX wieku pod Łodzią rozwinęło się osadnictwo, bo odkryto parowe szczeliny. To badania, odkrywanie zaginionych dokumentów, odnajdywanie artefaktów przy kopaniu tunelu średnicowego pod Łodzią sprawiło, że ten świat nagle stał się dostępny. To, że zeszliśmy pod ziemię, okazało się, drodzy Państwo, bardzo interesujące i nagle odkryliśmy coś, co w XIX wieku miało miejsce, a możemy dzisiaj doświadczać tego i udostępnić Państwu. I oczywiście mam nadzieję, że uwierzyliście choć przez chwilę, że to prawda, bo to właśnie pomysł na grę wideo, którą realizuję o podziemiach Łodzi. Mam nadzieję, że część uwierzyła, bo ja to powiedziałem na szybko. Ogólnie opowiadam trochę wolniej, bo nawet urzędnicy u mnie w mieście uwierzyli i powiedzieli, kiedy możemy zejść pod ziemię i zobaczyć to, bo te obiekty mam fizycznie zrealizowane. Plany są wykonane fizycznie, a tak wygląda port repulsorowy pod Łodzią, gdzie każdy budynek zaprojektowany jest w połączeniu z budynkiem na powierzchni. Każdy obiekt ma swój odpowiednik w historii miasta. I w taką podróż chciałem Państwa zabrać, ale czas tutaj nieubłaganie leci, więc ja tylko przeskoczę przez pewne kadry. Do tego oczywiście zaprojektowane są przedmioty, piwa, alkohole, bo to powoduje, że to miejsce jest prawdziwe. Jaja Faberże, jedyne jakie ocalały, z całą historią tego, jak car próbował coś ukryć tutaj pod Łodzią. To wszystko jest, drodzy Państwo, wykonane fizycznie. Ja to prezentuję też na różnych eksponatach po to, żeby uwiarygodnić i pokazać, jak można opracować dziedzictwo, ale nie opowiadać o nim bezpośrednio, bo tak trzeba docierać teraz. Nie opowiadamy bezpośrednio, tylko przez pryzmat jakby takiego kontekstu kulturowego. Inaczej nie byłoby tak, że ludzie, którzy grali w grę Devil May Cry, nagle zapytali o Łódź, bo w tej grze pojawił się mural z Łodzi. Tam po prawo, drodzy Państwo, pierwszy procesor parowy odkryty w parowych szczelinach, wyprodukowany przez Antona Letniego. Jak ktoś sobie przeczyta Letni od tyłu, wie już, dlaczego pewna firma ma taką, a nie inną nazwę. Drodzy Państwo, to jest jakby cały proces kreacji, odwoływania się do kultury i takiej zabawy dziedzictwem, która mnie ogromnie sprawia wielką radość, ale też patrzę, jeżeli realizujemy różne projekty ze studentami, czy jakby współpracujemy z branżą gier, oni też jakby docierają do tego, że to jest bardzo ważne, że trzeba sięgać po to. Mam okazję też oceniać takie wnioski kulturowe w różnych gremiach związanych z grami wideo, czy gry wideo w największych w Polsce konkursach pod takim, ten a ostatni największy sukces, 150 osób biegało po Łodzi szukając parowych szczelin w ramach gry miejskiej. I tym akcentem, drodzy Państwo, z takim przyspieszonym końcówką chciałem bardzo podziękować za możliwość opowiedzenia o tej historii. Dziękuję bardzo. Profesor Rafał Schreiber, bardzo dziękuję. Nie wiem jak Państwo, ja uwierzyłam w te parowe szczeliny. A przed nami teraz wystąpienie, które zamknie drugi panel, a zarazem pierwszy dzień konferencji Eter Wieczne Dziedzictwo. Wirtualna rzeczywistość i interaktywna instalacja jako narzędzia narracji o Holokauście opartej na świadectwach i wspomnieniach ocalałych. Do założenia projektu Reich of Ashes. Przedsięwzięcie zaprezentują teraz jego twórcy, dr Joanne Popińska oraz Thomas Hall ze studia Infinite Frame Media. Zapraszam na scenę. Dzień dobry. Hello. Our presentation is slightly shorter and we will not run over time. So don't bring in that bell too early. But hi, you want to introduce yourself first? You start. Okay, my name's Tom Hall. I'm a XR filmmaker and producer from Canada. And I'm Joanna Popinska. I'm a Polish-Canadian XR filmmaker. I have a PhD in film directing, and my specialization is virtual reality and the new forms of narratives in VR, virtual reality. And today we will tell you about our project that it's an XR documentary combined with an installation, and it's called Reich of Ashes. So the Reich of Ashes is an in-development, immersive installation and VR experience that takes visitors on their own personal journey through the darkest moments of the Second World War and the Holocaust.
And narrative structure is built around the testimonies of Holocaust survivors who provide us with first-hand accounts. And it will seamlessly blend the physical elements, you see it represented here as this white column, and virtual elements in VR. And we'll guide the audience through the rise of the Nazi Germany and their systematic plan to create the so-called Lebensraum. The initial idea for this project was based on our previous award-winning documentary, The Choice, also VR, where the audience has a personal, meaningful conversation with another person. And for The Choice, we developed a unique filming technology to make people appear and feel truly real in VR, not like avatars, not like holograms. And we also put a lot of effort to make the whole conversation and the experience to feel natural and deeply meaningful for the audience. Then we expanded this idea into this project. Initially, it was called Jacob's Journey. Jacob is here on the screen. So we filmed an interview with our friend's great uncle, Jacob Goldstein, who was living in Toronto, Canada. And with his hometown being Łódź, also my hometown, we initially and very quickly found a common ground, common language, common memories. And the initial idea for this project was that the audience would be invited to have a conversation with Jacob, a Holocaust survivor, and as he was sharing his memories, we would take you to times and places that he was describing. So it was a conversation with a living witness that takes you to a journey through his own life. And then you can also explore the moments from his personal biography intertwined with the so-called big history, so objective historical moments. So for example, when Jacob was taken to Auschwitz, he is describing that somebody grabbed him from the crowd, and then he learned later that it was Mengele. So this is where we introduce to the audience who Mengele was. And to this crowd, probably the question is why to introduce Mengele. But when we were pitching this project with the idea that it's dedicated to young people, in my pitch, I was constantly saying that young people probably don't remember who Mengele was. And then somebody ran a test with the audience at the festival, and they asked, hey, who of you knows who was Mengele? And I don't know, 5% of the people raised their hands. So this shows that there is a huge need to educate about what happened. And what's truly fascinating and why we started developing this project around Jacob's biography is that his personal life, his personal biography connects with a lot of these so-called objective historical events. So it gave us a reason to tell this big history through his personal journey through life. But then this initial concept then expanded as we realized that would be an opportunity to take multiple testimonies from different survivors and interleave their stories to kind of have their paths across each other so that we could also express another thing that through our study and research we find is absent from young people's understanding of this history is the scale and the magnitude of it. So with support from Claims Conference, we filmed additional interviews in New York, and we filmed an interview here in Warsaw too with the help of Poland Museum. Our next big change with the initial version of this project was a series of consultations that we made with museum representatives. So here with the Polin Museum, with Auschwitz, with Kraków Jewish Galicia Museum, also Toronto Holocaust Museum, Washington Holocaust Museum, Florida. And we were initially gathering their feedback on the VR prototype that we have created, but we also started talking with them how to show this project in the museum, which is our primary place to show it. And we realized that, even if you have amazing VR experience, but if it's only a VR headset put somewhere in the corner or on a chair, it's boring. Like nobody will know what is that and why they would put that headset on. So he started thinking that museums, what do museums do? They show exhibitions. So he started reshaping this project from VR documentary into what it's currently, like the idea for it, that it's an installation and it's something that museum can put as a special exhibition. So currently, the idea is that it will be multimedia installation with physical objects and VR chapters. So to kind of explain an example of the audience journey, attendees are invited to enter the gallery space and put on a mixed reality headset. Oh, hopefully it'll come back. But they're invited to, there you go.
they put the headset on. Put a mixed reality headset on, such as the Oculus or the Meta Quest 3 or other headset devices that can switch between a fully virtual and a pass-through where they can see the real space. And then they're invited to walk towards this, in the case of this, the beginning of the story, this cylindrical notice board. And, I'm sorry. And then what happens with the surface of the notice board is that then it becomes animated on the actual surface of the cylinder, and it starts showing a montage about the rise of the Nazi Party and the creation of Nazi Germany through newsreels and clippings and other iconography. And viewers are invited to walk around the column. And then around them, the rest of the gallery space becomes replaced with a depiction of the beginning of World War II and the breakout of the invasion and the Blitz. And then the gallery becomes almost entirely virtual. Then the column in front of them disappears and the first chapter begins. These chapters are led by the testimonies that we've recorded with survivors. And here's an example from the current prototype. We need audio? Yeah, can we? Yeah. Okay, this is Jacob Goldstein. He is telling you that he was born in Łódź. I don't remember the whole text of this clip, but he's also describing, and this is recording from a headset, he's also describing the Łódź as a city before the war and then creation of the ghetto. And then you start seeing behind him on the map the ghetto outline showing. I don't remember what's next. It just kind of shows the animation. It was more to show, but the idea is that the stories are led by the testimony of the survivors as they're talking directly to the viewer, and that's an advantage of any medium in VR, is that it's a very personal experience, in that even though there could be a group of a class that's in the gallery space, every single person that's in the experience is having a one-on-one direct experience of being talked to by the survivor. The experience will consist of 3 chapters. The first one will introduce the ghettos. The second one will talk about the camp system, the industrialization of genocide. The third one will be about people in hiding and survival in confined spaces. And they will be physically spread throughout the gallery space, and each chapter will begin with this different physical object. And the audience will be transitioning back through mixed reality. So first they will approach the object, watch the VR experience chapter, then it will finish, and we will guide you to another object to watch another chapter. All the chapters will contain a combination of volumetric interviews with survivors, with spatial illustrations, recreations of spaces, both in real life scale, so like 1-to-1, but also scaled down to give you an overview of a city, of a country, and the whole continent. And for filming the interviews, we used our patent-pending technology that we developed for our previous project, The Choice. And it's a combination of volumetric capture. I know many of you might not know what it means, but basically the idea is when you film volumetrically, the person, an object, appears with a volume in virtual space. So they have volume, you can feel their physical presence next to you. But also there is a problem with this capture. So there's a lot of projects that use volumetric capture, and then the people appear like holograms, ghosts, like if you remember Princess Leia from Star Wars, this is the feeling. And we were wondering, both for our previous project and this one, how to make it feel real, not like a ghost or a hologram. And without going again into too many technicalities, we realized that if we combine it with stereoscopy, we will have the effect that we wanted. So feeling a real person, making them feel natural, look natural, like people. So this is the filming technology, and then... And going back to the chapters in the experience too, they will also use the advantage of being in a completely immersive depiction of a given moment, that they can exist outside of the gallery space, and you can depict things in a virtual way that simply could not exist in an actual museum. And there's also a very important thing for the museums. So the physical artifacts that will begin each chapter can be customized and related to the local exhibition. So for example, with a chapter about ghettos, if we are showing it in Łódź, we can use fence with barbed wire, because this is how the fence looked like in Łódź ghetto. Or for Kraków, we can recreate a piece of their ghetto wall. So we can do it with all the objects that we are using. And then the gallery can be reconfigured for bigger or smaller spaces,
or have the physical objects represented entirely in augmented reality for a more economical presentation in a smaller space. And a key basis for the artistic design, which you saw in the clip from the prototype earlier, is that we want to depict all of our recreations through a medium of paper and paper craft. And it's an artistic shorthand for a way to imply fragility, memory, destruction, and violence through the progression of the destruction of that paper. With VR, there is one big question. There's a lot of questions about like what is good and what is not good. And the important question for us is about recreating reality. Is it possible? Is it ethical? And is it necessary? And already with our previous project, The Choice, we realized that we want the audience to feel that the experience happened to them, but we don't want to fool them that it was real. So we don't do stuff too realistic, but also with history and especially Holocaust, the subject is very, very delicate about recreating, about showing something that didn't exist, about interpreting. So we decided to make it obvious that we are only recreating and interpreting artistically, and each objective scene, like recreation of a city street or square or anything like that, it always starts with a primary source, for example, a photograph. And then this photograph is transformed into artistic spatial depiction through the paper craft-like medium. And here you can see this clip was supposed to be shorter, but something didn't work with presentation, so it will be a little long. Here you see a recording from our prototype in VR headset, where you can see, I was talking about this scaling down. So here is a recreation of a Łódź ghetto. And in VR, it feels like you are over it, so you can start navigating around the city, start recognizing the objects, the buildings. And we will try. Can you speed up or not? No, they can't speed it up. The thing that we wanted to show is later in the clip, but when we went from Keynote to PowerPoint, I guess it deleted the cut points. I mean, we can talk about the idea too, the having interactivity, like moments between story beats. So this was an experiment, and the text is just placeholder stuff that we put in there, but the idea that there's self-directed additional information that's available to people as they pass through the experience. Though we found from testing that it was something that was more interesting to do, like more embedded in the experience. But still, And this here's is the yeah, transition this that is we the wanted transition. To show you. So you can see the famous photograph of the stairs across the Gierka Street in Łódź, and then how we do the transition in VR. Of course, on flat screen, it's flat, so it's not VR, and in VR you then are surrounded with all that stuff. Yeah, a difficult thing that doesn't come across is it's both a motion, but it's a scale change too. So it goes from being tabletop to being real world scale. And of course, a historian has already pointed out that there isn't a switch track there. And this is one little note. There is a lot of historical inaccuracies in our prototype, but we do have historians on board for the full production that will advise us and consult us on all the details, because that's also important for us to be accurate as we can. Yeah, and that's something that is key in through all of our artistic direction on the project, is that depictions of history, both in reference to ourselves as filmmakers, but also to the audience, must always have a representation from the historical record to undertone again and again and again that this is an immensely documented piece of history, and that there is tons of information beyond what we're presenting in the story. And to also, in the process of these young people going through the experience and interacting with these images as seen and then as interpreted, that it advises them and it gives them the tool set to internalize and do that to themselves as they engage other historical material in their life. Another challenge with VR is the question how to even show it to larger amount of people, because still, despite the technology becoming cheaper, better, much more accessible, how many people here have VR headset at home? Not many. So the question is how to reach our audience. And also with museums and galleries, they are opening to this idea, and we would love to work together on bringing this and other VR experiences as well to them. But we also came up with an idea how to bring this project to larger audience and to our target audience, which is young people. And we want to, you can see here the gym
room in the school, sala gimnastyczna. So we came up with an idea that we can create a traveling exhibition with physical objects, if we can, without them. So to make it completely digital and to show it at schools. With the virtual version of the exhibition, easy to travel, easy to set up, and then the whole school can license it for 2-3 days, run all the students through the whole experience within those 2-3 days, and then we can move to another school. So this is a way for us to reach our audience and to bring it directly to them, not to ask them to come to us. With the museums, there's also a question, because I mentioned that a lot of institutions are interested, but also a little bit afraid of VR, of technology, what it will break, how they will run it. So if we want to show it for, let's say, 2 or 3 months as a special exhibition, our model will be that we will be coming, setting it up, running it for 1 or 2 weeks, but then teaching the staff how to run this experience, but also how to make themselves familiar with VR overall, because there's more and more VR projects. They are interesting. They're definitely like people want to watch them. And if we can teach you guys how to do it, I think it's beneficial for everybody and for your audiences. So that's the idea. And just a quick rundown of the current status of the project is that we've had support from and continue to have support from the Canada Media Fund and Ontario Creates, which we used to make that prototype you saw there. And we also have 2 grants from Claims Conference, which we're very appreciative, which has helped us conduct the interviews that we've done recently. And we hope with a production tranche of funding coming in early next year from Canada Media Fund, fingers crossed for that, that we'll have the project finished in the second half of 26. And we're looking for partners who are interested, because we know that museum curation in particular is a very long lead time in any sort of decisions being made. And also, I don't have to state the obvious, but it does. That's not us. Okay, there we go. To state the audience is that young people are incredibly disconnected from Holocaust history, and that it's only getting more and more crucial as time goes by. And from the Holocaust educators that we've consulted, one of the difficulties they have is that it's very difficult to make these older materials. Oh, we did get the bill. Make these older materials. 2 more minutes. Make these older materials really connect with them emotionally, because it's in forms that they simply don't engage with. Like, I mean, you have young people that won't even watch a movie because it's in black and white. So making these forms accessible to them through the transformation of these new mediums. But also, like, we hope that our experience might serve as an introduction to the subject, but also make them, like the students, the young people, make them more eager to look through actual historical resources that are available everywhere, like Polin Museum oral history videos. And if they will watch pieces of that through our experience in the form that works for them with their attention span, all that stuff, then we hope that with the help of their teachers, they will be more eager to then research further. And if you want to meet with us later, watch our VR demo, here's our contact. And we are also together with Polin Museum here in Warsaw, Galicia Jewish Museum in Kraków, and Radegast in Łódź. We will be doing some test screenings later this year, showing this prototype and also the interview that we filmed here in Polin. So if you would like to take part, get in touch. But this project has a long way ahead. We are looking for feedback always while creating it. So again, if you want to watch it, share your thoughts with us, please contact us. Yeah, thank you very much. And I just want to say something so I hit exactly the 20-minute mark. Okay, that's it. Dr Joanne Popińska oraz Thomas Hall. I tak dobiega końca pierwszy dzień konferencji Eter Wieczne Dziedzictwo. To dopiero połowa, bo ciąg dalszy nastąpi jutro. Przypomnę, że organizatorem konferencji jest Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Konferencja została objęta honorowym patronatem sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, generalnej konserwator zabytków Bożeny Żelazowskiej, Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO oraz Narodowego Centrum Kultury. Patronem medialnym konferencji jest program Drugi Polskiego Radia, który mam przyjemność reprezentować.
Organizacja tego wydarzenia została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji zadania dofinansowanie działalności Centrum Kompetencji do spraw digitalizacji zabytków. Już teraz zapraszam Państwa na jutrzejsze spotkania w ramach paneli Data Powered Heritage oraz Safeguarded Heritage, a wisienką na torcie będzie oczywiście panel ekspercki. Rozpoczynamy jutro punktualnie o godzinie 10.